Cześć, witajcie. Przygotowałem kompletny poradnik dla nowych graczy do Call to Arms Gates of Hell Ostfront. Poradnik podzieliłem na rozdziały, aby było wam łatwiej znaleźć, co szukacie. Po tym poradniku myślę, że spokojnie będziecie mogli rozegrać podbój jakąś nacją lub zmierzyć się z kampanią. Przy okazji na dole w opisie macie linki do innych moich poradników i rozegranych kampanii. Zacznijmy sobie od samouczka, który znajduje się w zakładce kampania, już wam pokazuję. Jeden gracz, kampania. Wybierz misję i to się nazywa podstawowe szkolenie bojowe. To polecam bardzo. Nie zaczynajcie od tych kampanii, ponieważ one wcale nie są takie proste. Dla początkujących graczy możecie mieć spore problemy i szybciej przyswoicie sobie wiedzę tutaj przy podstawowym szkoleniu bojowym. I tak, zacznę sobie od sterowania piechotą, sterowanie pojazdami, działa przeciwpancerna i artyleria, posiłki oraz próbę ognia, ponieważ obóz wojskowy nie działa niestety. I będę przyspieszał w niektórych momentach, abyście nie tracili czasu. Ok, już wam pokazuję. Jak nauczycie się sterować piechotą, czołgami, pojazdami i artylerią, to naprawdę będzie o wiele prościej. Warto poznać tutaj te tajniki, że tak powiem, właśnie co można nimi robić, bo to naprawdę ułatwia walkę później gdzieś tam w podboju i w kampanii. Dobra, bierzemy od razu ludzi. Oni zaraz będą nam tutaj kazali, żebyśmy żołnierza dali. Przy okazji też są teraz nowe skiny tych niemieckich żołnierzy. Dodali w ostatniej aktualizacji. Dobra, bierzemy tego żołnierza szybciutko. Chciałem, żeby w miarę był taki skrupulatny ten poradnik, żeby to się nie przeciągało, bo tu naprawdę jest dużo różnych takich przerywników. I później wam pokazać inne tryby i jak to tam wygląda w tym Call to Arms wszystko. Ponieważ widziałem, że za bardzo nie ma takiego poradnika, który by dla nowych graczy wytłumaczył wszystko po kolei. Dobra. No i tak, oczywiście prawym przyciskiem myszy się kierujemy. I też prawym przy ścianie, przy tutaj murku. Zaraz tam bolszewicy będą iść, to ich rozwalimy. Okej. No i tak, tutaj w Call to Arms mamy tak, że możemy sterować zarówno i z pierwszej osoby, i z trzeciej osoby, zobaczycie. Możemy taką bezpośrednią interakcję wziąć z żołnierzem, z daną jednostką. No i tak. Przytrzymujemy sobie E, później literkę T. I możemy sobie jeszcze przytrzymać prawym, to lepiej widzimy. I nawalamy. On się chowa, musi przyładować sobie. Y jak coś, u mnie przynajmniej jest przyładowanie. No i tak, wyeliminowali. Teraz zobaczycie, można też zmieniać postawę pod kontrolem i jeszcze pod altem bodajże, zaraz sprawdzę. No i teraz tak, będziemy musieli granata tutaj rzucić, gdzie jest Maxim. Dobra. No i tak, biegniemy sobie. Granaty to jest naprawdę, gdzie piechota, bardzo ważna rzecz. No i tak, możemy też rzucić albo w ten sposób. Ok, on już rzucił. Albo mogliśmy to zrobić też z pierwszej osoby po prostu. O. Akurat teraz nie trafiłem. O, tak powinno być. Okej. Suńmy się. Okej, no i wysadziliśmy ich. Możemy też pod T, jak zmienię, to możemy chodzić w ten sposób. Dobra, znowu przerywnik. Też w taki sposób można grać. Ale ja wam polecam akurat z pierwszej osoby, ponieważ lepiej widzicie. To jest może dobre przy artylerii, też pokażę później. Bo tak to ja mało co tutaj widzę. O, właśnie. I jak sobie tak weźmiemy, to przynajmniej mamy kąt
odpowiedni. I to kółeczko jak się zmniejsza, to lepiej celujemy. Lepsze jest, że tak powiem, celność. O, jak się zmniejszy. Okej, teraz akcja z ciężarówkami. Ruscy przywieźli. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, będę wam odpowiadał. Postaram się pod każdy komentarz tam odpowiedzieć i jeśli będę tylko wyznał odpowiedź. Dobra. I teraz tak, znowu prawym, jak klikniecie 2 razy, to on szybciej biega. I macie tutaj wytrzymałość, macie zdrowie. I tak. Tutaj mamy też ekwipunek tego żołnierza. Jedziemy szybciutko. No i tak, przytrzymujemy X i klikamy tym razem lewy przycisk. I weźmiemy sobie tutaj granaty i też lewym przyciskiem sobie weźmiemy. I będziemy musieli zniszczyć T-26, czyli ruski czołg lekki. Dobra. Gdzie mieliśmy tego żołnierza? Tutaj, dobra. Już biegniemy sobie i teraz wam pokażę na przykład z pierwszej osoby. Polecam mieć taką myszkę z większą ilością klawiszy, to sobie możecie tam poustawiać. Ja akurat mam takie dodatkowe przyciski i sobie wymieniam te granaty. No i tak, rzucamy sobie, pyk. Nie zawsze taki granat zniszczy czołg, także nie zdziwcie się. Sobie jeszcze wyeliminuję tutaj przeciwników. Elegancko tu zniszczony. Dobra, tutaj w tym samouczku akurat macie na plus, ponieważ nie tracicie zdrowia. No, tutaj jest śmieszna akcja, bo przyładowują sobie panowie. Normalnie to już postać by moja zginęła, ale jako że samouczek, to wiecie, to oni tutaj mamy nieskończoność życia. Dobra, kogoś pominąłem. Tu się schował, dobra. Okej. Anti-tank weapon. Okej, będzie jeszcze strzelanie z rusznicy. Dobra. I tak, znowu literka E. I strzelamy sobie. Też przytrzymuję prawy przycisk myszy i teraz sobie lewym po prostu próbuję rozwalić ten pojazd. On jest dobry, dobra ta broń, tylko że na bliższy gdzieś tam do 100 metrów różnica jest, przebija takie lekkie pojazdy, ale już tygrysa czy większy czołg będzie problem rozwalić. Musicie trochę nastrzelać się, ale o, proszę bardzo, udało się. Well done, men. You have completed my instructions to the letter. Dobra. I przechodzimy do następnej kampanii. No i tak, sterowanie pojazdami teraz. Będziemy teraz sobie jeździli czołgiem. Pokażę wam, jak się z niego strzela, typy amunicji i jak się go załadowuje oraz jak paliwo wlać. Już biorę kontynuuj. No i tak, zaraz nam pewnie rozkażą, żebyśmy tutaj jechali. I tak samo przemieszczamy prawym przyciskiem myszy. Kontynuuj, pyk. Klikamy na niego lewym, a prawym, żeby jechał. O, polecam Panzer 4, ponieważ naprawdę spoko czołg, jeden z moich ulubionych tutaj w grze. No i tak, jadą Ruscy. Gąsienice nam rozwalili.
No i tak, mamy różne typy amunicji, już wam pokazuję. Bierzemy sobie też pod kontrolę E, czołg i klikamy sobie T, ja polecam akurat, i bezpośredni tutaj tryb. I mamy apeki, czyli to jest typowo taki do przebicia pocisk szczepcem balistycznym. On jest przeciwko czołgom. Mamy jeszcze heavy, który jest przeciwko piechocie, oraz mamy jeszcze hit, który jest na daleko, ale to wam pokażę. Hity są moim zdaniem najlepsze. Dobra, mamy rozwalony. Następny bierzemy BT. Ło, ładnie coś nasi dostali, bo już poleciały worki z piaskiem. Okej, ten rozwalony. Jeszcze ten pojazd. BA bodajże. Okej. Jeszcze mogę im sypnąć z MG. Oczywiście jedynka, dwójka, trójka się przyłączam. Dobra, kontynuuj. Udało nam się. Możemy jeszcze postrzelać do Rusków. Excellent job. No i teraz tak, będziemy musieli naprawić tą uszkodzoną gąsienicę. Też już pokazuję, jak to zrobić. Pyk. Klikamy sobie tutaj Shift plus R, albo tutaj polecam kliknąć i jeden z żołnierzy wychodzi i zaczyna naprawiać. No i jak macie bardziej uszkodzony czołg, to ciekawostka, mogę wam powiedzieć, że może kilku z żołnierzy naprawiać czołg. No i macie tutaj też w ekwipunku zestawy naprawcze, które z nich naprawiają każdą tutaj uszkodzoną rzecz. A jeśli nie macie, to musicie albo to zdobyć z innego pojazdu. Tego tutaj nie ma omówione akurat, ale od razu wam mówię, żebyście się nie zdziwili, że nie możecie naprawić nagle czołgu. I lepiej naprawiają czołgiści niż zwykli żołnierze. Ten pasek się szybciej ładuje, to też jest bardzo ważne. Bo czas na polu bitwy jest mega ważny, żeby was właśnie nikt nie zestrzelił. Nie ostrzelał. No i polecam jeszcze smoki rzucać, nie? Żeby wam też nie zabili tego, co naprawia pojazd. The supply truck has arrived. Just in time to replenish the shells. No i teraz będziemy uzupełniali amunicję. Dobra. Bierzemy sobie czołg, niech on do tyłu pojedzie. No i oczywiście tym czołgiem też możemy sami sterować, prawda? To jest jedno z lepszych tutaj właśnie w Call to Arms, że sterujemy sami tymi pojazdami. Dobra. Jak podjedziemy, to już automatycznie dostajemy te rzeczy. Tu możecie też spojrzeć, jak klikniecie w ekwipunek, to powinny się uzupełniać, akurat już uzupełniliśmy. No i teraz będziemy musieli bodajże zdobyć punkt. Okej. Weźmiemy sobie bezpośrednią kontrolę, zmienię sobie od razu na heavy. Odłamkowo burzący. Dobra, możemy sobie nawet już tam strzelić po prostu. O, żeśmy trafili akurat w drzewo. Ale jak będziecie grali podbój, to od razu wam mówię, że na tych łatwiejszych poziomach, na łatwym, normalnym i tak dalej nie powinno być problemów z granatami, bo przeciwnicy rzucają granaty przeciwko wam. Ale już na przykład na heroicznym czy wysokim naprawdę będą wszystko robili, aby wam rozwalić ten czołg. Także i zależy jeszcze jaka piechota, bo tutaj macie straż graniczną bodajże albo partyzantów, którzy nie są nawet uzbrojeni za bardzo w granaty. No i sami też tutaj możecie śmiało brać każdy karabin MG i nawalać. Niektóre czołgi mają nawet więcej działu i tak dalej. Ta bezpośrednia kontrola jest moim zdaniem najlepsza właśnie wśród tych RTS-ów.
Po więcej ciekawych tipów, już jak będziecie bardziej ogarniali grę, to zapraszam do mnie też tutaj na poradnik z takich protipów. Tam różne takie po moich rozgrywkach ująłem różne ciekawe rzeczy. A heavily armored one. Jest krótki ten poradnik, bo tylko bodajże z 8 minut. Także sama esencja. Bez zbędnego gadania. Dobra, no i teraz tak, musimy załadować tego hita, ponieważ on rozwali takie T-34, które jest odpowiednikiem, powiedzmy, tej Panzer-4. No i on tak, taki jakby, no będziemy chcieli go podpalić, można powiedzieć. Aż tak dokładnie się nie znam na amunicji, ale ten hit jest naprawdę dobry na... O, proszę bardzo, już dostał. Podpaliliśmy go i... Bo nawet może i wybuchnie. Okej. No i tak, jeszcze musimy tutaj podbić jeden punkcik. Bierzemy, kontynuuj. Choose your targets wisely and feel free to return to the supply truck for resupply. I tutaj jeszcze będzie tankowanie tego czołgu. Podjedziemy sobie tutaj. Come on, come on. Ogólnie mówię, warto przejść samouczek, ponieważ tak oswoicie się z tą gierką i dopiero później najbardziej polecam podbój, bo kampania naprawdę nie jest prosta. Nawet już dla doświadczonych ludzi jest, no, już zabawa naprawdę... Ciężko się, zależy jaka misja, powiem tak, zależy jaka misja, bo są takie, gdzie się przejdzie to bezproblemowo, a jest tak, że będzie problem. I żeby się po prostu nie zniechęcić do gry. Dobra, rozwalimy sobie od razu pojazd. Tu sobie ich też pykniemy. Okej, niech załadują. Rozwalmy to BA. Okej, mamy. Tu już bierzemy następnych. I zaraz przejdziemy do następnego samouczka. Gdzieś tu jeszcze mi został jakiś żołnierz. Okej. A, jeszcze tu są, dobra. Okej, udało się. No dobra, i jeszcze tankowanie, jeszcze pokażę wam jak to zrobić. Są dwie metody tankowania pojazdów. Jeszcze się nie zdziwcie, ponieważ jedne pojazdy jeżdżą na diesla, a drugie na benzynę. Żebyście nie chcieli, wiecie, tankować diesla benzyną i tak dalej. Także już wam pokazuję. Pokażę, jedna metoda to jest tak jak z amunicją, że po prostu podjeżdża czołg do tutaj tych ciężarówek, a druga jest taka wolniejsza, że tak powiem, gdzie bierzemy tego żołnierza. Bierzemy X, przytrzymujemy, albo możemy wziąć sobie po prostu lub tutaj lubkę X też lewym. Bierzemy sobie kanister, też lewym go wziąłem. Podbiegamy i weźmiemy sobie do łapy go. Też klikamy lewym i bierzemy wlej tutaj. Tankujemy. Jest 20/20. On idzie z tym paliwem, no i po prostu musimy dolać, nie? Wylej. I tyle. Nic skomplikowanego. Ale łatwiej jest podjechać, bo tutaj cała ceremonia tego wlewania i tak dalej, to jest, wiecie. Okej.
No, dobra. Niech już ten żołnierz mi to ogarnął. A i tak jeszcze musimy tutaj podjechać, więc już szybciutko to robię. I przechodzimy do kolejnego samouczka. Dobra. I przechodzimy do następnego. Ok, działa przeciwpancerne i artyleria. Bardzo ważna rzecz. Welcome back to the front line. Już wam pokazuję. Today you will learn Dawaj, kontynuujmy. No i tak, prawym przyciskiem bierzemy ludzi first. i będziemy strzelali do innych tutaj czołgów, już wam pokazuję. Oni bodajże mają teraz załączone, też mają 3 rodzaje amunicji. Teraz coś tam wyjedzie, też możemy sobie wziąć tą kontrolę i albo bezpośrednią taką, z pierwszej, że tak powiem, osoby. Tym możemy strzelać do nich. Wipe them out. Albo możemy po prostu jeszcze też jakby mamy kontrolę, ale jakby z trzeciej osoby powiedzmy. Albo wychodzimy po prostu i niech strzelają sami. Też akurat jest tak daleko, że oni tymi czołgami będą mieli problemy nas trafić. Nam jest łatwiej. Już teraz byli nawet blisko. Kwestia szczęścia, że tak powiem. No, come on. Jeden to się nawet ukrył sprytnie tam. Mam nadzieję, że go trafimy. O, ich nawet, no ładnie się tu zgrupowali, ale o, dostali też. Okej. Udało się. Soldiers, it's time to relocate I teraz the tak, AT przenosimy gun to a szybciutko new na nową pozycję. Tutaj nic nadzwyczajnego, ponieważ klikamy albo lewy kontrol i oni się zwijają, albo tutaj klikamy. I idą z tym działem szybciutko tu. Niestety większe działa o wiele wolniej będą przynosili. Akurat to jest fajne, bo jest średnie i w miarę szybko. W 4 ludzi je tam przeniosą. Ale są haubice, które naprawdę wolno są takie gigantyczne w tej gierce. No i okej. Udało nam się. Great. Przyspieszyłem ten moment, no bo po co czekać. No i teraz tak, mamy jeszcze opcję. Warto o niej pamiętać, worki z piaskiem. Prawie wszystkie działa mają to. Maksimy bodajże jako karabiny nie działa to za bardzo, bo nie mamy takiej opcji. Znaczy karabin, no działko można powiedzieć takie malutkie. Dobra, i teraz tak, rozwalimy sobie KW. Rozwalimy sobie APCR-kami, także też inny rodzaj amunicji kompletnie. No i tak. Bierzemy sobie i weźmiemy sobie, przełączamy pod spacją i zaraz rozwalimy go. Pyk i dostał, nie? One przebijają bardzo dobrze. Ten pak akurat jest mega. O, no i ładnie. I teraz tak, podłączymy sobie. Klikamy sobie tutaj, albo lewy po prostu i do tego. Albo możemy jeszcze kliknąć pojazd i też oni wtedy podjeżdżają, jest może nawet szybciej. Także warto pamiętać o tych workach z piaskiem. Dobra, oni teraz będą nam kazali, żebyśmy tam jechali. Także tutaj od razu też przyspieszę. Okej. No i tak, teraz sobie odłączymy to działo, klikając tutaj na albo Shift G, albo po prostu tu. I tak od razu
Przemieszczamy je tutaj. I teraz będziemy sterowali sobie haubicą, lekką haubicą. Jedną z moich bardziej ulubionych. No i tak, bierzemy ludzi, znowu prawym przyciskiem. Pyk. Podjeżdżamy ciężarówką, żeby załadować. Pamiętajcie, żeby nie za blisko, ponieważ naprawdę teraz bliziutko podjechał, żeby nie zniszczyć tej armaty. Ok, no i oni załadowali już szybciutko i będziemy teraz strzelali do ciężarówek. Ok, i tak, znowu klikam E, T i mamy kontrolę taką, proszę bardzo. To kółeczko musi się zmniejszyć, wtedy mamy większą szansę trafienia. Ale no cóż, to się też będzie zmniejszało przy każdym strzale, to jest na plus. Muszą załadować. O. Dostało jedno. Powiem szczerze, te 10,5, 15 jest... O, jeszcze tutaj nasz samolot przeleciał. 10,5 i 15 jest jeszcze w miarę celna, ale już większy kaliber jest naprawdę problematyczny w tym strzelaniu. Myślę, że to 10,5 jest takie najbardziej, jeśli będziecie kiedyś kupowali, to właśnie w podboju, to polecam. No i zobaczcie, jak daleko jestem, 250 metrów od tego i mogę spokojnie sobie strzelać. Nic się nie dzieje mi. Bardzo to jest dobre, żeby właśnie nam nie zniszczyli jednostek, a my im powodujemy tutaj straty. No i teraz tak, będziemy musieli zniszczyć ten tutaj pojazd pancerny. To BA. Tylko zanim my go trafimy, to trochę to potrwa. Ok, mamy rozwalonego. Widzicie, ładnie się krył za drzewami. No i hit zadziałał ładnie. I jeszcze wykończę tylko tutaj żołnierzy i przechodzimy dalej. Ok, udało nam się. I tak, do następnej. I tak, w posiłkach wam tylko pokażę, jak wzywać te jednostki, ponieważ nic tutaj nadzwyczajnego nie ma. No i tak, klikamy sobie, będziemy mieli tutaj do wyboru jakieś jednostki i oni zaraz tutaj przyjdą. O, proszę bardzo, z tego tutaj, z tej mgły. I zaraz będziemy mieli nad nimi kontrolę. W późniejszym etapie jeszcze wam pokażę tutaj sygnalizator, ponieważ tutaj powiedzieli, że wzywanie artylerii to jest tylko w kampanii tak naprawdę, bo w podboju nie używa się tego, powiem wam, bo macie inne opcje nalotu i tak dalej. No i tak, zazwyczaj mamy właśnie do ochrony jakiś punkt i on jest zaznaczony takimi liniami, albo do zdobycia i tak dalej, jak widzieliście w poprzednich tam. Dobra, i bierzemy tak jednostki od razu. No i możemy też sobie wziąć te worki z piaskiem. Naprawdę to polecam. No i tak, MG34 ma, ale Maxim jako karabin, no nie ma niestety, Ruscy nie mają. Tutaj mamy flaka małego, też możemy wziąć sobie worki z piaskiem. One naprawdę dużo dają, polecam. Jeszcze wam pokażę w następnej, możemy pominąć fazę tutaj przygotowań. Jeszcze wam pokażę w następnej jakby misji samouczkowej. Bardzo fajną rzecz do obrony. Dobra, no i wzywamy ten sygnalizator artyleryjski. Idzie sobie taki tutaj jegomość.
i będziemy musieli strzelić takim pistoletem na flary i zbombardują tutaj ten teren. No i tak, klikamy na broń lewym, znowu wybieramy lewym, mamy ten pistolet i wybieramy i strzelamy sobie tą flarą. Pyk, nawet kolesia chyba trafiłem. Tym spróbuję się wycofać, gleba, o, akurat mi go postrzeli, ale to nieistotne. No i zaraz zobaczycie, że dostaną ostro turusty. O. No i jeszcze chciałem wam tutaj pokazać, bo to jest istotne, że możemy sobie wezwać oprócz tu innych pojazdów, to jeszcze na przykład ostrzał artyleryjski, który sobie na przykład zaznaczymy tutaj i na przykład BF-a, czyli z bombami tu przylecą. A już nie będę tutaj kończył, jak zdobywam ten punkt, bo tutaj nic nadzwyczajnego nowego się nie dzieje. Tylko wam pokażę, jak ten ostrzał ładnie działa. O, zaczął się ostrzał artyleryjski i zaraz przyleci jeszcze samolot. Tutaj, o, proszę bardzo. BF. I lecą takie naprawdę grube bomby. I elegancko zniszczą. No. Także tak to wygląda i przechodzimy jeszcze do jednego tutaj samouczka istotnego. Tu sobie weźmiemy, to po prostu wyjdziemy. To były posiłki, obóz wojskowy niestety nie działa. I próba ognia jeszcze wam pokażę. No i tak. Zaraz weźmiemy sobie tutaj jednego człowieczka i tak, X-em znowu przytrzymuję, weźmiemy sobie wykrywacz min. Wystarczył nam jeden akurat. Weźmiemy znowu tego jegomościa, wykrywacz. Weźmy sobie i tak, od razu pokazuję, gdzie są te miny. Możecie na nie nawet wejść, przynajmniej tutaj w tym przypadku. I to jest istotne, ponieważ gdzieś tam w podboju, w kampanii będziecie z tymi minami się niestety mierzyli, a one jak wysadzą wam czołg, to nic przyjemnego. I tak, jeszcze on powinien rozminować, zaraz zobaczymy. No i tak, jeszcze tutaj jedna rzecz, dwie w sumie. To tak, medyk, bardzo ważny człowiek, gdzie nie zawsze co prawda to działa, ale jak zaraz zobaczycie, będzie taka emotikonka, można powiedzieć. Medics are one of the most valuable assets on the battlefield. They are the only ones who can treat bleeding soldiers. While having a medic selected, hover over an O, injured soldier. takie coś jest właśnie i klikamy sobie prawym przyciskiem dwa razy. Medyk bardzo szybko biega, to jest plus. Warto też rzucić wtedy smoka. Okej. Polecam jeszcze użyć też jakichś medykamentów, żeby żołnierz się, że tak powiem, naprawił. No i jeszcze ważna rzecz, czyli kopanie tych dziur. Pokażę wam, ponieważ naprawdę to dużo ułatwia przy ataku. Klikamy sobie umocnienia, czy przy obronie właśnie. Głównie to przy obronie. Zależy, ponieważ niektórzy żołnierze nie mają tych tutaj saperek. Łopata niemiecka to się nazywa tutaj. Ale żołnierze mogą właśnie kopać w różnym kierunku. Przytrzymujemy sobie lewym przyciskiem i możemy, w którym ma być ten worek z piaskiem, ten okop, w jakim kierunku. No i kopią. Jeszcze inżynier może więcej wykopać różnych ciekawych, ale to już sobie zobaczycie. Okej, no i możemy sobie tutaj umieścić tego żołnierza. Także tak to wygląda i przechodzę do następnej rzeczy. Dobra, przeszliśmy sobie te samouczki. Mam nadzieję, że już będziecie wiedzieli, jak sterować piechotą, pojazdami i działami
i artylerią. I tak, możemy sobie dalej przejść, już jak przejdziecie sobie taki samouczek, to są inne tryby. I tak, jest na przykład jeden z głównych, których ja przynajmniej gram u siebie na kanale, to są podbój, stwórz podbój. No i normalnie możecie sobie zagrać 3, 4 nawet frakcjami. Jak macie jeszcze dodatki, to możecie Finami i Amerykanami. Wybieracie sobie region, gdzie gracie. Będziecie mieli, jeśli w podstawowej wersji, to tylko to. Ja z dodatkiem mam akurat jeszcze tutaj mapy Stalwisoty z Finów. I możecie sobie ustawić poziom trudności. Oczywiście od łatwego do hardkorowego. Na łatwym będziecie mieli więcej życia. Będzie właśnie lepiej wam się strzelało do wroga i tak dalej, by mniej będzie on rzucał właśnie granatami. Nie będzie aż tak celny ten wróg. A na hardkorze macie mało życia i w ogóle jest bardzo ciężko, jest bardzo mądry ten bot. Ekonomia to jest ile macie punktów. Zaraz wam pokażę też o co chodzi. Punkty na wydawanie, na odkrywanie jednostek i kupowanie ich. Wielkość kampanii, no to ile tych bitew będziecie chcieli rozegrać, a mgła wojny to jest tyle, ile widzicie. Także jeśli chcecie realistycznie grać, to powinniście ją mieć włączoną. Ja zawsze gram na włączonej. I zaraz wam tutaj pokażę, jak to wygląda. No i tak. Mamy drzewko badań, które jest bardzo istotne, tylko tak, mamy punkty. Bo tu jest w ogóle dużo rzeczy, jak na sam początek to może to trochę przytłaczać, ale zacznijmy sobie może od tego, że mamy dzień operacji 1, siła armii 0, tym się nie przejmujcie, ale klikamy sobie na ten pasek i tu macie taką mapę strategiczną i będziecie mogli sobie wybrać, co będziecie chcieli atakować. Zazwyczaj tu parę punktów jest, albo 1. I mamy tak, ryzyko. To jest jakby ryzyko, że będą mieli na przykład posiłki, że będzie ciężej. Można powiedzieć, że to jest łatwy, średni i jakby były 3 to trudny. Można powiedzieć, że poziom bitwy. Macie nagrodę, to są punkty, punkty wsparcia i punkty z amunicją. Także tak to wygląda. No i możemy sobie na przykład, tutaj macie jeszcze podgląd, jak wygląda ta mapka. Jak klikniecie sobie, wybierzecie dany punkt, to możecie sobie jeszcze miejsce bitwy zobaczyć w podglądzie. Później będziecie już znali na pamięć te mapy. Tu możecie zaznaczyć, czy chcecie w kooperacji, żeby na przykład kolega grał z wami. Możecie mu dać jednostki swoje. No i tak, to są właśnie te punkty wsparcia oraz tu punkty z amunicją. Możemy tak, w tym drzewku badań mamy punkty, za które kupujemy te jednostki. Punkty mamy wsparcia, które tutaj możemy na przykład właśnie wziąć ciężki ostrzał i tak dalej. Oraz dostajemy takie punkty badań bardzo istotne, ponieważ tutaj mamy drzewko takie, którym odkrywamy, prawda, w sobie po kolei, żeby nie mieć od razu Tygrysa Królewskiego, tylko wiecie, powolutku żołnierzy od tam zwykłych jakichś Osttruppen po najlepsze, że tak powiem, dywizje tutaj Brandenburczyków, oddział Blau i tak dalej. Moździerze, macie tu działa, mnóstwo różnych właśnie. Nebelwerfery, czołgi różne, pojazdy takie do przewożenia i aż do nawet tutaj Tygrysa Królewskiego, prawda? Także tak to wygląda. I pakujecie tutaj te jednostki, kupujecie za te punkty. Tutaj macie też ilość jakby, ile możecie tego. Możecie też przyjrzeć się danemu żołnierzowi, ile on ma na przykład punktów, z jakiej broni korzysta. Macie motocykle, no naprawdę jest tutaj tego mnóstwo. Też jakichś podstawowych czołgów. I nawet jeśli nie macie odkrytego, to możecie sobie zobaczyć, ile on ma pancerza, z jakiej broni strzela, jaką ma penetrację. No naprawdę mnóstwo tutaj. Nawet te z dodatków jeszcze możecie tu sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czy wam się podoba dana jednostka. Przerzucacie to jeszcze tutaj do etapu wezwań, prawda? I wtedy będziecie mogli wezwać sobie akurat tą jedynkę i te będą pojazdy, ci żołnierze, to wszystko, co tu przerzucicie. To jest jakby wasz magazyn, można tak powiedzieć, a tu jest już to, co macie typowo w bitwie. Oraz tutaj, jak klikniecie na tą gwiazdeczkę, możecie jeszcze wziąć sobie tutaj z tego wsparcia.
No i dobra, przejdziemy sobie dalej. Weźmiemy sobie grę wieloosobową, tym się za bardzo nie kierujcie, bo tu mamy potyczki, ale offline możemy sobie też pograć, lokalna potyczka. No i na tym to najbardziej polecam do nauki, ponieważ tutaj macie właśnie tak, od stref walki, możecie sobie wybrać mapę, naprawdę ich jest dużo. I tutaj zdobywamy prosto na mapie kluczowe pozycje, z jednej na drugą przechodzicie i tyle. Możecie sobie wziąć, powybierać tu mnóstwo różnych ustawień. Tak to wygląda. Różnych właśnie od narodów, którymi gracie i tak dalej. Dominacja to już jest tak, że chronicie, są dwie strefy. Zależy na ile graczy też gracie, ale mamy na przykład punkt Niemców i Rosjan. I dana nacja broni tego punktu, ale macie też jeszcze jakieś punkty, które się pojawiają od czasu do czasu na mapie, za które dostajecie więcej punktów takich potrzebnych do wygrania, że tak powiem. Musicie nie dosyć, że swoją kwaterę bronić, to jeszcze musicie, znaczy nie musicie, ale dostajecie punkty, które no chodzi właśnie o to, żeby zdominować tego przeciwnika, albo mu zabrać punkt kwatery i wtedy wygrywacie. Na tej zasadzie to działa. Grałem też, u mnie na kanale są takie dominacje, pamiętam, że rozgrywałem. No i ostatnio dodali też ostatni bastion. I ostatni bastion polega na tym, że musicie utrzymać kwaterę i co jakiś czas będą kolejne fale wroga. No taka klasyczna obrona, ale też fajnie, ponieważ zobaczycie ile przetrwacie i tak dalej. No i w kooperacji możecie też zagrać sobie z innym graczem albo przeciwko niemu. Możecie też rozegrać kampanię z graczem, to jest fajne. To też polecam, ponieważ możecie sobie właśnie różne misje rozegrać i jest łatwiej wtedy, bo czym więcej osób, tym naprawdę ciekawiej jest, nie powiem. I jeszcze kolejna rzecz, którą chciałem pokazać. Są to dodatki. Możecie sobie ze Steama pobrać różne mody. Ja polecam na sam początek, żeby mieć na przykład więcej nacji, jak wam się znudzą Niemcy, i Rosjanie, i Finowie, i Amerykanie, to możecie sobie pobrać, bardzo polecam Valor Mod, gdzie możemy zagrać nawet naszymi tutaj Polakami, Francuzami, Anglikami, Amerykanami. Właśnie nie wiem, czy teraz Amerykanami też można zagrać. Ja akurat nie mam tego moda, znaczy nie mam tego dodatku, tego Liberation, ale pamiętam, że wcześniej mogłem. Włochami, Japończykami i Węgrami. Także u mnie na kanale możecie znaleźć sobie kampanię, podboje prawie wszystkich tych nacji oprócz Francuzów. Mi tylko zostali do rozegrania. Także polecam bardzo Valor Moda. Działa mi ten mod fajnie, nie ma problemów. Jeszcze mogę polecić Men of War, gdzie macie te same mapy z Men of War'a, tylko no właściwie wszystko to samo co Men of War, tylko że na silniku, no tutaj gramy jak w Call to Arms, że też wzywamy jednostki i atakujemy, dalsze punkty zdobywamy i tak dalej. Następny mod, który bardzo też polecam, jest to mod Mace. Wprowadza bardzo dużo nowych jednostek, gdzie macie na przykład właśnie inne jakieś czołgi radzieckie, niemieckie. Też bardzo fajny mod, polecam. Oraz hot mod też super, gdzie wprowadza już takie powiedzmy nowoczesne czasy. Helikoptery, jakąś broń rakietową, nawet taką mini atomówkę mają. Już naprawdę nowoczesny tutaj, no z broń z Wietnamu i tak dalej. Polecam też Extended Fortification, jeśli chcecie mieć więcej jakichś takich bunkrów do zabudowywania i tak dalej. Też super mod, naprawdę. Możecie pobrać sobie cheat, gdzie sobie możecie popróbować jak co wygląda, gdzie macie nieograniczoną ilość jednostek, punktów do kupowania, odkrywania i tak dalej. No i myślę, że z tych modów to by było wszystko. Jeszcze jest Extended Conquest, którego akurat nie mam pobranego, ale to jest jeden z trudniejszych modów. To polecam sobie już po graniu, po jakimś tam doświadczeniu z tą gierką. Możecie sobie wtedy zobaczyć, ponieważ tam są inne trochę zasady podboju i tak dalej. No i co? Możecie się właśnie zmierzyć na podboju, tylko tę kampanię dynamiczną na poziomie łatwym na przykład. Zobaczyć jak to wam wyjdzie. I myślę, że jakoś fajnie to powinno pójść. Mam nadzieję, że wam pomogłem.
Jeśli się podobało, musisz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału oraz może więcej akurat osób zobaczy to. Chciałem pomóc właśnie nowym graczom. Stworzyłem po to ten poradnik. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się wam odpowiedzieć. Zawsze śmiało piszcie. Jeśli byście chcieli, żebym jeszcze zrobił jakiś poradnik, na przykład o trybie podbój, albo coś jeszcze, co trzeba omówić, to śmiało też napiszcie. Ja chętnie zrobię. Jeszcze zrobiłem jeden poradnik z taki typowo protipów oraz jeszcze zrobiłem z porównania piechoty radzieckiej. Także też jeśli was by to ciekawiło, możecie sobie zajrzeć na dole. Link w opisie. Także co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że pomogłem i widzimy się gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hejka.